Dzień dobry wszystkim. Tutaj Maciej Szczerba i kolejny odcinek podcastu Sherpa Search on Tech. A dzisiaj moim gościem jest Adam Dobrakowski, ekspert Data Science, Machine Learning w MIM Solutions, e, propagator machine learningu, bloger na blogu praktyczny.ml.pl. Bardzo mi cię. I jeszcze osoba, dodam tak, bo to też trzeba dodać, data scientist z doświadczeniem konkretnym bardzo w branży medycznej. Bardzo mi cię miło, Adamie, powitać. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cześć Maćku, dzień dobry Państwu. Również się bardzo cieszę, że mogłem tutaj wystąpić. Tak jak powiedziałeś, jestem zarówno data science ekspertem już z kilkuletnim doświadczeniem. Staram się edukować młodych data scientistów, przekazując dobre praktyki, które sam gdzieś tam zebrałem w swoim doświadczeniu w kontakcie z biznesem, ale też właśnie w MIM Solutions zarządzam całą częścią software house'ową naszej firmy. Także też jestem odpowiedzialny za kontakty z klientami, za budowanie całych architektur, więc tutaj właśnie chętnie powiem, jak to wygląda też z tej perspektywy. Super. Wszyscy mówią o wdrożeniach AI w firmach, tak, i że to jest nowa elektryczność, nowa ropa. A ja mam takie wrażenie, że tak dopiero od COVID-u firmy zaczęły rzeczywiście AI wdrażać w praktyce. A na ile firmy wdrażają rzeczywiście AI w swoją jakby ogólnie architekturę korporacyjną, a na ile po prostu o tym mówią? Mhm. Zacznę może od tego, że AI, sztuczna inteligencja, jest to dość ogólne pojęcie. Niesprecyzowane są różne zdania, tutaj różne definicje. Ja osobiście wolę tutaj precyzyjnie się posługiwać sformułowaniami typu machine learning, data science, deep learning. One już tutaj ściśle mówią, jakie podejście stosujemy, tak? To bo sztuczna inteligencja jest to jakieś imitowanie tej prawdziwej inteligencji człowieka, natomiast może to być osiągnięte przez różne algorytmy, niekoniecznie przez machine learning. Możemy stworzyć klasyczne jakieś oprogramowanie, które też działa jakoś tam inteligentnie, więc ja tutaj bym właśnie odróżniał, skupimy się bardziej na tym właśnie machine learningu, czy też data science. Myślę, że faktycznie często mamy do czynienia z brakiem głębszego zrozumienia w ogóle, co to są za podejścia. Firmy często z jednej strony na przykład bardzo się napalają, tak, na to AI, bardzo chcą wdrożyć, ale tak naprawdę nie wiedzą w ogóle, z czym to się je, tak, na czym to polega. Coś tam właśnie słyszeli, że to się rozwija, że to zrewolucjonizuje całą gospodarkę. Chcieliby to mieć u siebie, ale zupełnie nie wiedzą, na czym to polega. Są też firmy, które gdzieś tam już coś tam wiedzą i chcą faktycznie reklamować się tym, że mają to AI u siebie. No i tutaj możemy na przykład obserwować takie próby zbudowania czegoś samemu, na przykład firmy, które przetwarzają większe ilości danych, budują swoje działy data science, zatrudniając z reguły nie więcej niż kilka osób, dając im te dane i tutaj chcą, żeby zbudować jakieś AI. Myślę, że to jest jednak dosyć trudne. Ogólnie wyzwaniem jest zbudowanie mocnego zespołu, który wie, jak to wszystko poukładać, jak faktycznie zbudować takie systemy, które będą dawały wartość biznesową. No i widzimy właśnie w praktyce, że to dopiero raczkuje tak naprawdę. Myślę, że tych firm na ten moment nie ma dużo, które tak faktycznie mają te algorytmy deep learningowe gdzieś tam pod spodem, które są używane do jakiejś optymalizacji czy rekomendacji. Natomiast potencjał oczywiście jest bardzo duży. W MIM Solutions tak naprawdę możemy pomóc praktycznie każdej firmie, która ma jakieś większe dane, bo prawie zawsze tam są jakieś niewykorzystane zależności w tych danych, jakiś potencjał, który faktycznie można wykorzystać do jakichś tam korzyści biznesowych, żeby po prostu to się przełożyło na zyski. Natomiast tak jak mówię, to jest trudne, dlatego najlepiej przekazywać po prostu takie rzeczy specjalistom, którzy już mają wieloletnie doświadczenie i są w stanie wskazać konkretnie, że w tym obszarze to się po prostu nie będzie opłacało, w tym obszarze to będzie bardzo trudne, ale na przykład ten obszar firmy tutaj jak najbardziej może być usprawniony przez AI.
A jak pokazać to ROI, tak? Return on Investment klientowi? Tutaj jest to oczywiście w ogólnym przypadku dużym wyzwaniem. My w każdym projekcie staramy się wcześniej określić jakieś KPI, tak? Co tak naprawdę nasz algorytm ma przynieść. Czy to będzie, nie wiem, jakieś skrócenie czasu jakiegoś procesu, bo być może teraz jest dużo pracy ręcznej, a my to chcemy robić automatycznie, więc zyskiem będzie oczywiście tutaj mniejsze wynagrodzenie dla pracowników. Natomiast może to być po prostu zwiększenie zysków, jeśli mówimy na przykład o sklepach internetowych. W tym mamy duże doświadczenie. Tworzymy systemy rekomendacyjne, które lepiej sortują produkty na stronach, dzięki czemu to jest wszystko bardziej spersonalizowane, jest to atrakcyjne dla klientów. No i tutaj już bardzo łatwo przeprowadzić w takim przypadku AB testy. Z nimi się wiążą duże wyzwania. Pisałem też o tym na moim blogu, jak zrobić poprawne takie AB testy, ale ogólnie jest to możliwe, więc staramy się wtedy w jednej wersji strony mieć system, który był do tej pory. Być może tam człowiek coś optymalizuje, być może działają jakieś klasyczne algorytmy. Z drugiej strony mamy machine learning, no i mierzymy, tak? Jest to dużo lepsze niż porównywanie wcześniejszego okresu i późniejszego, bo wiadomo, jest dużo różnych czynników na świecie i tak dalej, czynniki gospodarcze, które mogą po prostu obiektywnie zaburzać ten pomiar. Natomiast kiedy porównujemy dwie wersje, jeszcze trzeba odpowiednio użytkowników przemieszać, żeby to też było losowe, żeby na przykład jacyś użytkownicy nie trafili tylko na jedną wersję, a jakaś zupełnie inna grupa na drugą wersję. Jeśli to jest wszystko przemieszane, to możemy jak najbardziej to zmierzyć i my zawsze do tego dążymy. Wtedy pokazujemy, słuchajcie, tutaj kilkanaście procent wzrostu odnieśliście w tym okresie. Możemy sobie wtedy to wszystko przeliczyć, czy zbudowanie takiego algorytmu było opłacalne, czy nie. A najlepiej jest to zrobić jeszcze wcześniej, czyli właśnie poprzez jakieś krótkie POC oszacować, jakiego wzrostu się spodziewamy i wówczas kalkulujemy, tak, czy koszt wytworzenia tego algorytmu faktycznie się zwróci i z reguły tak jest. Z reguły to są rozwiązania skalowalne, więc jeśli my to rozwiniemy na jakiejś tam próbce danych, potem można to wyskalować w takim sklepie na przykład i te koszty wtedy faktycznie nie są aż takie duże w stosunku do ostatecznych zysków. A na ile jak gdyby klienci kupują rozwiązania szyte na miarę? Bo jest w sumie dużo bardzo powstaje jakichś takich gotowych rozwiązań, tak, SaaS-owych w obszarze tak, a powiedzmy, już być precyzyjnym machine learningu, tak, który gdzieś tam po prostu wspomaga procesy biznesowe. Myślę, że te rozwiązania takie gotowe tak naprawdę też dopiero raczkują. My na przykład mamy w Mew Solutions takie swoje, powiedzmy, półprodukty, właśnie by wspomnieć o tych systemach rekomendacyjnych, gdzie zajęliśmy drugie miejsce tam też w międzynarodowym konkursie na te systemy, więc uważamy, że naprawdę się na tym znamy i chcieliśmy je wdrażać do poszczególnych firm. W praktyce się okazuje, że każda firma ma nieco inne potrzeby, nieco inne wyzwania i gdybyśmy za każdym razem nic nie zmieniali, po prostu dostarczyli takie gotowe rozwiązanie, to myślę, że nie uzyskalibyśmy aż tak dużej wartości, jak w sytuacji, kiedy jest to szyte na miarę. Myślę więc, że firma, która zainwestuje w te rozwiązania szyte na miarę, na pewno ma szansę wykorzystać w pełni potencjał w swoich danych, co nie oznacza, że te rozwiązania uniwersalne, one nic nie dają. Myślę, że w wielu przypadkach one są lepszym rozwiązaniem w sytuacji na przykład małej firmy, gdzie większa inwestycja po prostu byłaby zbyt duża dla tej firmy, zbyt duże by były koszty, no bo nie oszukujmy się, że te gotowe rozwiązania wychodzą dużo taniej, ale też może być czynnikiem na przykład brak danych. Jeśli firma nie ma swoich danych zbyt dużo, żeby trenować modele, tylko raczej jest tak, że te dane są używane do po prostu wnioskowania, tak, na etapie inference, a już nie ma potrzeby do trenowywania modelu, no wtedy faktycznie takiego rozwiązania szytego na miarę nie zbudujemy, bo pamiętajmy, że firma musi już mieć dużo swoich danych, żeby był sens robić architekturę specjalnie dla tej konkretnej firmy. Czyli jakby, jestem ciekaw tak w ogóle, czy polski rynek to są w ogóle tak jestem tak ostatnio rozmawiając z kilkoma osobami, jestem w ogóle pod sporym wrażeniem, jak już, że tak powiem,
machine learning dotarł pod strzechy, tak? Bo wydawało mi się, że ciągle w Europie to jest takie e, trochę bajka o żelaznym wilku jeszcze ciągle w firmach, a tak naprawdę takie praktyczne wdrażania to się zaczęły gdzieś tak w Ameryce, a już widzę, że gdzieś tam myślę, że od gdzieś 21 roku bardzo jakby wdrożenia AI-owe przyspieszyły i w Europie, i w Polsce. Em, Co byś powiedział w ogóle o polskim rynku na wdrożenia, no powiedzmy ogólnie AI, tak mówiąc takim w, nazywając AI w kontekście biznesowym, nie naukowym, tak? Mhm, mhm. Czy to są wielkie przedsiębiorstwa, czy to są średnie firmy produkcyjne, nie wiem, rodzinne, a, czy nawet czasami małe firmy z waszych usług korzystają? No myślę, że jednak tutaj jest znaczna przewaga tych większych firm. E, Zachęcam też, żeby się zapoznać tutaj naszych słuchaczy z naszą stroną internetową, ale to są firmy typu korporacje typu Plus, Play, czy też firmy ubezpieczeniowe jak Warta, więc no tutaj mówimy jednak o większych korporacjach, gdzie tych danych jest naprawdę dużo, bo są tam miliony klientów. Często też te firmy mają już te dane naprawdę dobrze przygotowane, więc to nie jest tak, że my musimy wszystko jakby tworzyć od podstaw, tak? Bo też nie oszukujmy się, nie zbudujemy żadnego AI, jeśli nie ma takiej kultury zarządzania tymi danymi, jeśli to często też w zależności od branży, ale jeśli mówimy o branży na przykład produkcyjnej, o przemyśle, to dużo danych jest jeszcze w ogóle w wersjach papierowych. Podobnie zresztą w medycynie, także no wówczas to jesteśmy jednak daleko od użycia rozwiązań AI. E, Jeśli chodzi o mniejsze firmy, no to też się zdarza. E, Zazwyczaj to są firmy, które na przykład nie przetwarzają swoich danych, tylko danych klientów. Przykładem mogą być firmy IT, które mogą liczyć tak naprawdę kilkanaście osób, ale jeśli one świadczą usługi dla jakichś takich właśnie większych odbiorców, tworzą jakieś oprogramowanie. Tutaj mamy właśnie przykład firmy Teldoc, która tworzy rozwiązania dla przychodni medycznych, dla szpitali, więc z nimi współpracując tworzymy jakieś rozwiązania AI, natomiast ten klient końcowy, no to jednak koniec końców musi mieć jakieś te dane, tak? Więc czy to będzie właśnie szpital, czy jakaś inna placówka, to już mówimy raczej o jakiejś większej instytucji. Czyli tak podsumowując, myślę, że to są podobne wyzwania jak na całym świecie. Tutaj jeśli chodzi o polski rynek, no pewnie trochę z tym zastrzeżeniem, że jednak przypuszczam, te kwoty na inwestycje w Polsce jednak często nie są takie wystarczające. Po prostu też firmy może gdzieś tam w budżetach nie mają takich środków albo jeszcze nie widzą tego potencjału, bo tak jak mówię, z reguły to się zwraca, jeśli to jest mądrze zrobione. Natomiast ktoś musi faktycznie być przekonany, że to ma sens. Jeszcze tutaj może dodam, że faktycznie jakieś tam szczątkowe użycie AI jest dosyć częste, bo jak kontaktujemy się z klientami, pytamy, czy już coś mają i tak dalej, to aż tak zaskakująco często ostatnio dostawaliśmy odpowiedzi, że tak, że już stosują jakiś machine learning. No kiedy tak drążymy temat, to się okazuje, że to jest naprawdę jakaś tam szczątkowa postać, to znaczy jakiś jeden komponent, gdzieś tam jakieś rozpoznawanie obrazu, na przykład korzystać z jakichś gotowych rozwiązań, które mają w sobie jakieś tam elementy AI. To mniej więcej na tej zasadzie. Natomiast jeśli tutaj mówimy o jakiejś takiej całkowitej transformacji cyfrowej, tak, tej rewolucji, którą teraz mamy, no to jednak raczej idziemy w stronę takich całościowych rozwiązań AI, gdzie praktycznie każda część przedsiębiorstwa, gdzie są dane, jest w jakiś sposób wspomagana przez właśnie takie algorytmy. A, czyli generalnie mówisz, że firmy mają te dane jakoś tam przygotowane, czyli jakby jest już kultura pewnej architektury danych w dużych przedsiębiorstwach w Polsce. Myślę, że to zależy od branży, tak jak powiedziałem, ale jeśli na przykład mówimy tutaj właśnie o telekomunikacji, tak, o branży ubezpieczeniowej,
o e-commerce, retail i tak dalej, to no są to firmy, które jednak korzystają z tych danych, tak? One w jakiś sposób te dane wykorzystują, chociażby do jakichś swoich własnych działań, do promocji, więc te dane faktycznie są. Tylko tak jak mówię, często nie ma na tym faktycznie jakichś zbudowanych rozwiązań bardziej inteligentnych, powiedzmy. Często te dane po prostu leżą i można powiedzieć się marnują, tak? Bo są duże koszty gromadzenia, przechowywania. No i chyba najbardziej szkoda właśnie wtedy mi takich firm, które się nie decydują jednak na spróbowanie tutaj machine learningu, bo to jest bardzo łatwa rzecz wtedy. My tutaj bierzemy te dane, od razu wskazujemy tutaj, można bardzo dużo wyciągnąć. Więc myślę, że takie firmy jak najbardziej tutaj powinny chcieć przynajmniej spróbować, na czym to polega. Jak edukować klienta? No, myślę, że to jest ogólnie bardzo dobre pytanie. My tutaj jak zaczynamy rozmowy z klientem, staramy się na początku powiedzieć o tych danych, bo też ludzie tak myślą, że jesteśmy jakoś bardzo blisko stworzenia jakiejś takiej general AI, tak, jakiejś ogólnej sztucznej inteligencji, która już działa praktycznie tak jak drugi człowiek, Film której Terminator. tak, tak. Tutaj właśnie jest ten wpływ kultury takiej niekoniecznie podejścia naukowego, tak, bardziej takiej kultury popularnej. Natomiast spotykamy się z tym, że idziemy do takiej firmy, a oni mówią, no to zróbcie nam AI, które wszystko zrobi, tak, w cudzysłowie, czyli będzie powiedzmy tak bardziej inteligentne. No niestety tak to nie działa, tak, tutaj musimy przede wszystkim powiedzieć, że trzeba jasno zdefiniować, co tak naprawdę nasz system ma robić, tak, jakie jest tutaj oczekiwanie, czy to będzie jakaś rekomendacja, czy to będzie optymalizacja, jakaś automatyzacja pewnych procesów, czy chcemy wspomagać pracę człowieka, czy chcemy na przykład całkowicie zastąpić człowieka, tak, więc tutaj klient musi sobie to jasno poukładać, tak jakby jakie są możliwości. No i też należy mówić o danych, tak, że bez danych będzie naprawdę tutaj trudno. Często jest tak, że klienci oczekują jakiegoś możliwości na przykład demo czy przetestowania naszego systemu, który miałby być szyty na miarę, więc tutaj też widzimy, że jest takie trochę niezrozumienie, jakby na czym to polega, że my najpierw musimy dostać dane, jakoś próbować coś uruchomić i dopiero wtedy jesteśmy w stanie coś powiedzieć. Oczywiście już mając doświadczenie, często już na samym początku wiemy, tak, jakie są szanse, natomiast to nie jest tak, że jest jakaś gotowa inteligencja, która po prostu już jest do wpięcia, tak? No tutaj oczywiście też co innego, kiedy są produkty oparte o AI, natomiast tutaj ta nasza część software house'owa się skupia na rozwiązaniach szytych na miarę, no i to właśnie ma swoje wyzwania. To może jeszcze dodam, że jeśli chodzi o takie edukowanie klientów, to nawet tak sobie wewnętrznie spisaliśmy trochę taki humorystyczny dokument 10 zasad współpracy z klientem. Taki nasz wewnętrzny, żeby właśnie wiedzieć jakby co od razu naświetlać, żeby później nie powstały nieporozumienia. No i tam właśnie są na przykład takie rzeczy, żeby jak najwcześniej prosić o dane, o to, żebyśmy mieli dostęp do biznesu po stronie klienta, tak, do jakichś powiedzmy użytkowników końcowych, czy do ekspertów. W przypadku branży medycznej to są na przykład lekarze. Tak, jeśli na przykład tutaj tworzymy system, który ma wspomagać pracę lekarza, nie jest to możliwe bez kontaktu z tymi lekarzami, bez regularnego feedbacku. My coś stworzymy, ale jest pytanie, czy to ma sens, więc o to prosimy od razu. No i dostęp gdzieś tam do tych systemów, do serwerów klienta. Od razu staramy się już mieć w głowie tutaj produkt końcowy, że stworzymy model. Jest pytanie, jak go wepniemy, czy klient już ma całą infrastrukturę. My akurat się nie zajmujemy już tworzeniem tutaj takiego typowego software'u, więc już coś takiego musi być, albo musimy współpracować z innymi firmami IT, żeby, czy to będzie w jakiejś formie aplikacji, nie wiem, czy gdzieś tam właśnie jakiś komponent w systemach, więc od razu sobie trzeba takie rzeczy poustalać. No i też pytamy klienta, jaki jest cel, tak? Właśnie to, co już wspominałem, jaką korzyść biznesową chcemy tutaj osiągnąć, jakie są KPI-e, jakie wartości tych KPI-ów będą wystarczające, żeby w ogóle cała ta inwestycja się zwróciła. Więc no tutaj jest dużo takich kwestii, które trzeba poruszyć sobie na samym początku. Więc jak przychodzi klient, no żebyśmy byli w stanie właśnie
całkowicie z czystym sumieniem zaproponować nasze rozwiązania, to musimy też dużo pytań zadać. Niektórym nawet jesteśmy w stanie powiedzieć, tak, że w tym momencie niestety nie jesteśmy w stanie nic dostarczyć z jakichś tam powodów, bo na przykład nie ma danych, tak, czy te dane nie są uporządkowane. A jakie są takie główne trudności przy wdrożeniach, jeżeli chodzi o pracę z klientem? Mm, No, trudności to takie jak te rzeczy, co powiedziałem, tak? Jeśli się ich nie uda ustalić, no to to jest duża trudność. E, Trudności są często, myślę, z takim właśnie zrozumieniem. Jeśli od początku klient jakoś sobie to wyobraża i nie uda się jakoś znaleźć tutaj wspólnego języka, no to myślę, że potem te trudności tylko narastają. Na przykład klient nie jest zadowolony, że wyniki nie są takie, jak powinny być, albo na przykład mówimy, że danych było za mało, tak? Model tutaj potrzebuje 5 razy więcej danych, bo nie udało się wytrenować modelu. E, Trudności mogą być takie, że z góry nie jesteśmy w stanie często powiedzieć, jaka dokładnie będzie jakość modelu. Więc tutaj to są trudności takie typowe dla machine learningu. One są zupełnie inne w takim typowych projektach IT, gdzie jednak z góry mniej więcej wiadomo, jak ten system powinien wyglądać, jak tworzymy jakieś oprogramowanie. Natomiast tutaj wszystko zależy od danych. Też te dane mogą się zmieniać w czasie. Mogą się pojawić takie trudności, że model zostanie już wdrożony, a z czasem jego jakość znacząco zacznie spadać. Więc tutaj też jest wtedy pytanie, co się stało? Czy mamy takie koncepcje jak data shift, tak concept shift, że jakoś ten rozkład danych, czy rozkład tej wartości, którą przewidujemy, jakoś się zmienił z jakiegoś powodu, bo być może klient, który na przykład już trzymając się tego przykładu sklepu internetowego, może zmienił asortyment, pojawiły się nowe produkty, dla których nasz model ML nie był wytrenowany i znacząco spadły jego metryki z tego powodu. Może trzeba wtedy dotrenować model. Także no tutaj wyzwań jest cała masa. Może to się nawet wydawać trochę takie zniechęcające, no ale jednak pamiętajmy, że to działa. Jest wiele firm, które wdrażają i jednak dzięki temu zyskują tę przewagę konkurencyjną. To ja jakby powiem, bo to tak w kontekście tego, co teraz powiedziałeś, czy na wszystkie te jakby, to jest w ogóle na dłuższą dyskusję, tak, na ile my tę jakby metodologię software development, agile, lean, czy design thinking e, są do zastosowania we wdrożeniach AI, tak? Wydaje mi się, że tutaj design thinking jest bardzo takim może dobrym podejściem, ale mm, co sądzisz o MLOps? Czy to jest jakieś po prostu rozwiązanie na taką bolączkę, te jakby zmiany w projektach? Bo to po prostu tak jakby robi bardziej nam to wdrożenie zwinnym dla mnie. No tak, tak, dokładnie tak. Więc myślę bardzo, bardzo dobrze o MLOps. Tutaj, jak wiemy, to jest połączenie tych praktyk DevOps z machine learningiem, czyli no przede wszystkim właśnie ta metodologia Agile, w której staramy się dość szybko dostarczyć jakąś pierwszą wersję i oprogramowanie potem jest na bieżąco oceniane przez biznes, poprawiane i rozwijane. No jest na pewno dużo lepsze niż rozwijanie przez długi czas jednej jakiejś wersji i dostarczanie jej na samym końcu. Bo tutaj pamiętajmy, że nawet myślę, że to jest jeszcze ważniejsze dla machine learningu niż dla klasycznych projektów IT, bo tutaj oprócz poprawiania kodu mamy do czynienia z danymi, na których trenują się modele. Tak więc mamy oprócz tutaj zmiany kodu, to co już powiedziałem, czyli ten data life cycle, gdzie musimy na bieżąco monitorować jakość danych. Tutaj też nie zawsze to jest rozumiane przez zespoły, które dostarczają takie rozwiązania, że to jest tak naprawdę wszystko dynamiczne. Te dane mogą się zmieniać i teraz jeśli my nie zaimplementujemy jakoś takich komponentów, które też nam sprawdzają jakieś założenia dotyczące tych danych, no to właśnie może się okazać, że model po prostu się nagle wykrzaczy. Tak więc tutaj musimy monitorować te dane, więc nie tylko się zmienia kod, się zmieniają dane, no i też w związku z tym dochodzi coś takiego jak dotrenowywanie modelu. Więc nie tylko rozwijamy ten model, dodając jakieś kolejne komponenty, ale też trzeba ustalić sobie, jak będziemy właśnie dostarczać to dotrenowywanie.
czy też monitorowanie jakości modelu, bo dane mogły się nie zmienić, ale z jakichś powodów inne czynniki wpłynęły, tak, na wyniki, no i wtedy trzeba też monitorować jakość, więc myślę, że to wszystko jakoś się wiąże z tym MLOps, które jest właśnie takim połączeniem już tego, co jest pracy nad modelem z dostarczeniem czegoś, co działa. Tutaj, jeśli ktoś nas słucha, kto by się chciał w tym rozwinąć, to ja polecam taki kurs na Courserze, który też ukończyłem w ubiegłym roku. Jest taka bardzo dobra specjalizacja z MLOps, więc warto sobie coś takiego zrobić. Wszyscy, którzy faktycznie chcą się uczyć takich praktycznych zastosowań machine learningu. A ja polecam jeszcze też na moim blogu krótki wpis dla jakby powiedziałbym pewnie nie dla data scientistów, tylko w ogóle dla ludzi IT, którzy w ogóle myślą może o przekwalifikowaniu na data scientistów, czym jest MLOps. W prostych takich powiedziałbym słowach laika. E, I to już w sumie o tym powiedzieliśmy, ale tak wiele firm zaczyna tą swoją przygodę z AI od takiego właśnie zróbmy wszystko, zróbmy takiego terminatora, tak, który rozwiąże wszystko. E, Zgadzasz się z tym, że po prostu powinniśmy zaczynać chyba od takich po prostu najprostszych, najmniejszych problemów. I druga rzecz, jakby powiążę to jakby z drugim takim jakby pytaniem. A ja się spotkałem gdzieś tam, ja oczywiście nie jestem praktykiem, ja interesuję się tym wszystkim, jestem trochę takim no, hobbystą, pasjonatem, e, że, że powinno się zrobić jakby kilka takich pilotowych projektów w jakichś takich no, różnych małych obszarach i zobaczyć, który po prostu nam się wytrenował najlepiej. Jak byś to skomentował? No myślę, że zdecydowanie podejście, gdzie zaczynamy od dużego projektu, nie ma sensu. No chyba, że mówimy o projektach B plus R, które my też w MinSolutions tutaj robimy w ramach grantów dla różnych firm. Wtedy Jakbyś to wyjaśnił B plus R? jest to badania i rozwój, tak? To są Aha, projekty tak, współfinansowane na przykład jasne. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. I są to projekty, gdzie faktycznie jest jakiś grant, który finansuje jakąś większą rzecz. Wtedy takie projekty mogą trwać na przykład nawet 2 lata. I ogólnie one mają duży sens, bo pozwala to rozwijać technologię, eksperymentować, bez takiej presji, że musimy od razu dostarczyć coś, co zacznie zarabiać, tak? Bo pamiętajmy, że też w takich projektach typowo komercyjnych no to tutaj jednak koszty są na tyle duże, że faktycznie biznes wymaga tego, żeby dosyć szybko to przynosiło zwrot. Więc myślę, że to jest właściwie takie nierealne, no chyba, że jesteśmy jakąś korporacją typu Google albo Microsoft, gdzie mamy miliardy na Tak, śpimy rozwijanie. na miliardach. Tak, to jest praktycznie nieosiągalne dla mniejszych firm. No dlatego faktycznie my zawsze praktycznie robimy najpierw proof of concept, POC. No, nie bylibyśmy w stanie nawet z czystym sumieniem podjąć współpracy z jakimś klientem na jakieś wiele miesięcy, gdzie nie wiedzielibyśmy, czy faktycznie to ma sens. Więc o ile projekt nie jest jakiś typowo standardowy, bo są też takie właśnie na przykład te systemy rekomendacyjne, to już tutaj mamy dosyć dobrą intuicję, ale jeśli mówimy o czymś dosyć nowym, no to jakby tutaj zawsze staramy się też zrozumieć drugą stronę, że chcieliby jak najszybciej się dowiedzieć, czy to ma sens, więc faktycznie takie projekty pilotażowe. Nawet się spotykamy z tym, widziałem to na naszym rynku wielokrotnie, że pewne firmy z kilku firm takich właśnie, które dostarczają rozwiązania ML, robią sobie te piloty i potem sobie wybierają firmę. Jest to całkiem racjonalne, bo wtedy wiadomo, te szanse rosną. Natomiast wymaga jednak też większych budżetów na innowacje. No tutaj jednak bym powiedział, że na przykład jeśli chodzi o nas, to nie boję się tego powiedzieć, że jesteśmy jednymi z najlepszych specjalistów w Polsce. Mamy dostęp do najnowszej wiedzy
z machine learningu, ponieważ współpracujemy blisko z Uniwersytetem Jak Warszawskim. jesteście jakby spin-offem, tak? Tak, jesteśmy pierwszym spin-offem Wydziału MIM, Matematyki, Informatyki i Mechaniki z Warszawy, więc nasz Blisko założyciel, mojego domu. to mamy też blisko siedzibę przy Bitwie Warszawskiej. Nasz założyciel Piotr Sankowski nam regularnie pomaga, kiedy są jakieś trudniejsze projekty, to też swoją taką wiedzą i doświadczeniem pomaga, jak to technologicznie rozwiązać. Więc myślę, że jeśli na przykład robimy tutaj jakieś POC dla danej firmy i okaże się, że na przykład wyszło średnio, to szczerze wątpię, żeby jakiś inny zespół mógł tutaj znacznie osiągnąć lepszy wynik. Bo to znaczy, że są jakieś problemy po stronie właśnie czy to danych, czy to jakichś tam procesów w firmie. Więc to nie jest tak, że to jest zawsze, nawet myślę, że to rzadziej jest kwestia modelu, architektury, tak, czy też procesu tworzenia właśnie tego oprogramowania. Jeśli coś nie wychodzi, no to problem leży zazwyczaj gdzieś indziej, że firma może nawet nie być gotowa z tych czy innych powodów, żeby takie rozwiązania u siebie wprowadzić. A wspomniałeś o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Mhm. Nie mamy w Polsce firm, które leżą na miliardach, jak Google, Meta i tak dalej, Apple. A co sądzisz w ogóle o wsparciu państwa w, w rozwoju technologii takich po prostu nowoczesnych, tak? AI, w ogóle deep tech i tak dalej. Właśnie tam, gdzie po prostu prywatne firmy po prostu nie mają pieniędzy. Mhm. No, myślę, że jeśli prywatne firmy nie mają pieniędzy, to jest pytanie, dlaczego nie mają, tak? To znaczy, ja na przykład uważam, że pierwszą rolą państwa jest umożliwianie ludziom, firmom rozwijania się i stworzenia takich warunków, żeby po prostu takie firmy mogły powstawać. Nie jestem ogólnie co do zasady zwolennikiem robienia wszystkiego z poziomu państwa, tak? No to jest takie koncepcja państwa opiekuńczego czy też socjalnego, gdzie faktycznie państwo już musi kontrolować każdą branżę, każdą gałąź, bo ta branża by sobie nie poradziła, gdyby nie pieniądze ze strony państwa. No wiem, jak to w praktyce wygląda nie tylko w branży innowacji, że jeśli pieniądze wychodzą odgórnie od państwa, jest jakiś urzędnik, który ocenia, na co to powinno pójść, no to jest to, bym powiedział, wysoce nieoptymalne rozwiązanie. Nie jest to zweryfikowane z rynkiem, tak? I zawsze gdzieś tam, no niestety dużo tych pieniędzy jest przepalanych. Dlatego też myślę, że tutaj, no oczywiście takie wsparcie, myślę, że obecnie w jakimś tam zakresie jest potrzebne. Tak jak już mówiłem o tych grantach, widzę w tym dużą wartość. Natomiast no gdzieś tam ten akcent musi być przesunięty w stronę rozwiązań komercyjnych. Tak? No, ja bym bardzo chciał, żebyśmy mieli takie firmy właśnie typu Facebook czy Google, które takie dane będą mogły przetwarzać. Więc myślę, że to jest jednak tutaj jedyna droga. Myślę, że mamy taki potencjał w talentach w Polsce. Pamiętajmy, że nasze firmy świadczą usługi praktycznie na cały świat. Jesteśmy naprawdę w czołówce, jeśli chodzi o machine learning. Więc tak jak mówię, jeśli państwo tutaj będzie czuwać, żeby faktycznie te warunki zapewnić, a nie przeszkadzać, to po prostu takie firmy będą powstawały, bo ludzie chcą działać, są inteligentni i zawsze jakoś tam sobie poradzą. A tak, ostatnio był w The Economist taki wykres, który lata po LinkedInie, że Polska jest numer jeden na świecie, jeżeli chodzi o eksport usług. Tak, Przypuszczam, że widziałem. przypuszczam, że to Grota to są usługi IT, natomiast ja się z Tobą w dużej mierze zgadzam, natomiast mm, to jest trudny temat, bo na przykład Izrael, który wykreował de facto drugą Dolinę Krzemową, po pierwszej Dolinie Krzemowej, tak, wokół San Francisco, zrobił dosyć inteligentną politykę jednak wsparcia takich właśnie grantów i gdzieś tam ta rola państwa jednak w rozkręcaniu tego była, a potem to już poszło. Może tak być właśnie, że przez jakiś czas na przykład no jednak gdzieś tam technologicznie, powiedzmy rozwojowo,
patrząc tak całościowo, no to jesteśmy cały czas z tyłu, jeśli chodzi o różne państwa. Wiadomo, mieliśmy trudniejszą historię w ostatnich dziesięcioleciach, więc myślę, że tak, że przez jakiś czas właśnie należałoby to inteligentnie rozkręcić, też uwzględniając przede wszystkim to, że jesteśmy właśnie w dużym stopniu jakoś zależni od zagranicznych przedsiębiorstw. No i można powiedzieć, że już taka sytuacja właśnie wyjściowa jest trudniejsza, kiedy taki młody człowiek właśnie kończy uczelnię. Jeśli nie ma tutaj możliwości stworzonych, no to często właśnie na przykład pracuje w korporacji, bo od razu właśnie takiej zagranicznej dostaje tam bardzo dobre warunki. No i może też to w jakiś sposób zabijać tę innowację, tak? Jeśli tutaj, Absolutnie się zgadzam, absolutnie. Właśnie więc bałem się, że Polska może się stać takim krajem takiego totalnego back office'u, tak? I może no, nie chcę tak do końca o polityce, ale mam wrażenie, że nawet niezależnie do końca kto rządzi, to jest jakiś taki koncept polityków. Albo pracuj w korporacji, albo pracuj na państwówce, weź kredyt na mieszkanie i bądź takim średniakiem, tak? I jakby tak w mojej ocenie to już może powiem, że to tak, takie coś jest promowane, tak? Albo czy było. Natomiast to, co gdzieś budzi nadzieję, to jest to, że coraz więcej widzę młodych ludzi, którzy tego po prostu nie chcą, którzy się temu przeciwstawiają, którzy są indywidualistyczni. Polacy są indywidualistyczni, całe szczęście. No, też ma to swoje wady, ale generalnie, ale tak. I dwa, że w 2021 roku była absolutnie rekordowa ilość inwestycji VC. I wchodzi taki też gdzieś tam, o tym się nie mówi, to jest poufne, ale wchodzi dosyć poważny kapitał, poważne fundusze. To nie wiem, w 21 chyba była ta ilość tych inwestycji VC, nie wiem, taka jak tam, nie wiem, przez 4 czy 3 czy 5 tam lat wcześniej. I gdzieś do czerwca 22 też była ta ilość inwestycji rekordowa, no potem gdzieś wszystkie layoffy w Stanach i tak dalej, więc to spadło, ale to pokazuje, mm, że się mamy realną szansę wyrwać z bycia takim totalnym back-office'em świata zachodniego, jeżeli chodzi o technologię. Bo tak do tej pory to były też te lokowane takie ogromne centra, prawda? Software developmentowe wielkich korporacji, w tym też wielkich outsourcerów. I, no, jakby talent się marnował, tak powiem. no myślę, że właśnie tutaj jest duży potencjał w tej rewolucji, której właśnie doświadczamy, związanej z machine learningiem. Takie właśnie małe firmy dynamiczne często są w stanie się szybciej zaadaptować do tych zmian. Tak, i może tak być, że jakieś takie firmy, które gdzieś tam tradycyjnie były uważane za jakieś twórców oprogramowania i tak dalej, no mogą za tym nie nadążać. Na pewno to jest dla nich duże wyzwanie. No widzimy, jak z Microsoftem było, że tak naprawdę no teraz wydaje się, że wyszli trochę na lepszą sytuację, kiedy zainwestowali w OpenAI. Mamy czat GPT, który będzie wspierał tam, z tego co wiem, wyszukiwarkę Microsoftu. No natomiast gdyby to nie wyszło, to myślę, że właśnie tego typu firmy mogłyby stracić swoją pozycję, którą miały ukształtowaną jeszcze, można powiedzieć, w tej poprzedniej rewolucji, kiedy był rozwój internetu. Teraz mamy kolejną rewolucję, więc prawdopodobnie jest duża szansa na wyrośnięcie nowych gigantów, a te firmy, które są teraz wielkie, mogą właśnie stracić swoją pozycję. Pamiętasz taką firmę jak Xerox? Chyba nie. Okej. A różnica pokoleniowa, przepraszam. Możliwe. A Gigant to był absolutny, Mhm. który jakby no, mówi się kserokopiarka, tak, od Xeroxa. Ja jeszcze pamiętam 10 lat temu w ogóle nie wiem, czy ta marka jeszcze istnieje, ale chyba tak. Mm. Natomiast jest taka anegdota, chyba to jest prawdziwa historia, że, że Jobs nie wymyślił graficznego interfejsu,
tylko został zaproszony gdzieś do Muzeum Xeroxa e, i przepraszam, coś tu się e, i gdzieś tam mu pokazano, że tutaj jest takie coś, że może jest jak myszka i że można jeździć po ekranie i klikać na ikonki. No i Xerox to wymyślił. Mhm. A, Mhm. I Jobs to zastosował, tak? Potem Gates to mu gdzieś tam podwędził, tak mówiąc wprost. Były te wszystkie procesy między Apple'em i Microsoftem o interfejs graficzny. No ale zobacz, firma, która wymyśliła interfejs graficzny, wymyśliła w ogóle kserowanie dokumentów, tak? Która była gigantem, prawie zniknęła z rynku, tak? Kodak, tak? Mhm. Nie wiem, przypuszczam, że to istnieje, tylko nie wiem, czym się obecnie zajmuje, tak? E, Ja pamiętam jako, nie wiem, no, w szkole średniej, tak, że gdzie po prostu wszędzie logo Kodaka, tak, gdzie się wywoływało zdjęcia, tak. Przyszła rewolucja aparatów cyfrowych. Kodaka nie ma, co tam. Pewnie coś tam jest, tak? Na zasadzie te firmy weszły w pewne nisze, pewne jakieś tam bardzo profesjonalne Mhm. rozwiązania No tak. i tak dalej, nie B2B, nie B2C, ale tak, no po prostu firmy technologiczne się potrafią zwijać, tak. Hewlett Packard, Mhm. no, który istnieje, ale który de facto jest chyba dzisiaj outsourcerem bardziej, tak. Gigantyczny producent komputerów, tak, kiedy, nie wiem, ja miałem, nie wiem, 12 lat. No właśnie, więc myślę, że tutaj jest bardzo dobry czas dla Polski, bo kiedy te firmy miały swój okres rozwoju, no to albo trwała jeszcze u nas komuna, albo początek lat 90., gdzie tak naprawdę też byliśmy mocno z tyłu. Natomiast myślę, że w tym momencie już zupełnie nie odbiegamy, jeśli chodzi o wykształcenie naszych ludzi, o jakiś tam potencjał. Więc myślę, że jeśli tutaj będzie następować to zjawisko powstawania nowych jakichś takich powiedzmy gigantów, no niekoniecznie to muszą być wielkie firmy, tak? Natomiast firmy gdzieś tam o znaczeniu międzynarodowym, no to ja tutaj widzę dużą szansę dla Polski, że w końcu takie firmy zaczną powstawać. A może trochę niesprawiedliwie oceniłem te wielkie centra wielkich korporacji, tak sobie myślę. A, bo pamiętam, że jeszcze 10 lat temu to było po prostu takie klepanie kodu. Ale potem mieliśmy klientów, gdzie naprawdę w Polsce też były, trzeba też zwrócić honor. Jak oni zobaczyli, jaka tu jest jakość po prostu talentu, to zaczęli tu przerzucać rzeczywiście coraz więcej R&D. I znam firmy, które rzeczywiście w Polsce zaczęły robić R&D. I teraz nawet myślę, że, nie wiem, znam przykład wielkiego banku, gdzie ludzie robią naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, takie odnośnie rozwijania już architektury na wysokim poziomie. Mhm. Znam przykład firmy od zabezpieczeń fizycznych, gdzie też są po prostu bardzo już zaawansowane projekty takie embedded i mi się wydaje, że to wyewoluowało przez ostatnie, nie wiem, myślę, że ten boom się zaczął 15 lat temu, a tak 10 lat temu tak na mocno. I też to wygenerowało po prostu jakąś tam mm, warstwę inżynierów, którzy dzisiaj po prostu są już doświadczeni, to są często ludzie też już po 40 i spotykam się z tym, że oni chcą pójść na swoje, że oni chcą coś stworzyć, a to, co zdobyli jednak w tych wielkich firmach, to ich, więc to jest też in plus. A, Adam, tak ostatnie pytanie. Możesz troszeczkę opowiedzieć o swoim doświadczeniu w AI, w telemedycynie, medycynie, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. A ja gdzieś tam spotkałem się, wiem, że w Polsce jest kilka firm, które się zajmują jakby tym skanowaniem mózgu przy operacjach i Mhm. No tutaj temat jest ogólnie bardzo szeroki. Nawet właśnie to AI w medycynie to jeszcze jest tutaj mnóstwo różnych rzeczy. No jak gdzieś tam można powiedzieć, że jestem z tym od początku, bo już na studiach na Wydziale właśnie MIM-ów
moją pracę magisterską z profesorem Bieckim, którą pisałem, to właśnie w zastosowaniach takich medycznych chodziło o rekomendacje tego, co lekarz zaleca pacjentowi na podstawie opisu badania i wyników, znaczy wywiadu z pacjentem i wyników badań. No i bardzo nawet napisaliśmy pracę, artykuł naukowy na ten temat, więc gdzieś tam to były początki. No i tutaj już właśnie jako MIM Solutions rozwijamy tutaj kilka obszarów. Można powiedzieć, że teraz jest to nasz główny obszar, na którym się skupiamy. No, żeby tak wspomnieć o takich najnowszych rzeczach, co robimy, to jest współpraca z firmą Teldoc, o której mówiłem, gdzie budujemy system do streszczeń dokumentacji medycznej pacjenta. No więc tutaj celem jest to, żeby lekarz nie tracił czasu na przeglądanie dziesiątek stron różnych przeszłych pobytów w szpitalu, pacjenta, wyników, badań i tak dalej, których może być naprawdę sporo. No i już jesteśmy na takim naprawdę etapie dopinania tego do końca. Jesteśmy cały czas w kontakcie z lekarzami, którzy nam mówią właśnie, jakie są oczekiwania, dostarczamy jakieś pierwsze wersje tego, nanosimy poprawki. Super pomysł swoją drogą, nie wiem. No, mieliśmy tutaj taką, słyszeliśmy o takiej historii, gdzie takiej bardzo, bardzo tragicznej, że kiedy pacjent był przewieziony na operację po jakimś ciężkim wypadku, lekarz nie miał czasu, no nie mógł go zacząć operować, zanim się nie zapoznał z dokumentacją tego pacjenta. Zajęło to kilkadziesiąt minut i w tym czasie niestety pacjent zmarł. Więc tutaj mocno liczymy, że nasze rozwiązania pozwolą nie dopuszczać do takiej sytuacji. I to jest w ogóle dla nas w MIM Solutions taka główna misja, że chcemy nie tylko, żeby tworzyć najnowsze systemy, żeby to robić w sposób jak najlepszy i najbardziej nowoczesny, natomiast też, żeby to przynosiło faktycznie właśnie możliwie jak największą wartość dla ludzi. Stąd też właśnie ukierunkowanie w stronę medyczną, bo tutaj widzimy największy na ten moment potencjał, gdzie faktycznie takie rozwiązania mogą niejednokrotnie uratować ludzkie życie. No, żeby iść dalej, mamy systemy do wczytywania dokumentacji ze skanów. Jak już tutaj właśnie wspomnieliśmy o Xero, no to mamy kolejny krok, to były skany dokumentacji papierowej. Teraz wiemy, że wszystko się już przenosi do komputera, jeśli chodzi o dokumentację, natomiast wciąż gdzieś tam są te archiwa z setkami stron. No i często po prostu tutaj jest potrzeba, żeby to odczytywać, więc robimy tutaj OCR, czyli Optical Character Recognition. Jesteśmy w stanie do wersji takiej wczytywalnej przetworzyć te skany. Sam OCR jest prosty, tak, to nie jest żaden machine learning, natomiast już tutaj trudniejsze jest oznaczanie istotnych części dokumentów, w którym miejscu jest nazwa szpitala, w którym miejscu jest imię, nazwisko i tak dalej, a już najbardziej tutaj z największymi wyzwaniami wiąże się wczytywanie wykresów. No i tutaj też mamy właśnie taki projekt, współpracujemy ze szwedzką firmą, która tworzy systemy do monitorowania niewydolności serca. No i tam właśnie jest takie wyzwanie, żeby te wykresy z formy papierowej odczytać i zinterpretować. Więc tyle jeśli chodzi o tak analizę tych dokumentów papierowych. Mamy też tutaj już bardziej w części produktowej naszej firmy algorytmy do wykrywania obiektów na filmach USG, więc tutaj mówimy o przetwarzaniu obrazu. No i też systemy rekomendujące dawkę leku. To jest też ciekawe. Myślę, że nie jesteśmy na takim etapie i nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy, gdzie algorytmy będą całkowicie zastępować lekarza. Natomiast już w tym momencie jesteśmy w stanie tworzyć algorytmy, które wspomagają pracę lekarza. Bo widzimy, że jednak lekarze też się stosują do pewnych schematów. Tutaj mieliśmy bardzo ciekawe właśnie takie obserwacje, że są rozbieżności dosyć duże między właśnie lekarzami, że jeden lekarz, mając dokładnie taką samą historię pacjenta jak drugi, zaleciłby inną dawkę leku. Więc tutaj widzimy jednak też Tak, to taki... jest częste na przykład, nie wiem, Mhm. w niektórych dziedzinach medycyny. No właśnie, tutaj my mamy możliwość to przeanalizowania tak naprawdę i rzetelnego badania, pokazania, że jednak ta dawka daje większą jakąś szansę na skuteczność terapii, więc nawet w pewnym sensie można powiedzieć, że możemy być lepsi od lekarzy. Natomiast nikt tutaj nie mówi o całkowitym zastępowaniu, bardziej lekarz dostaje rekomendacje i jakby już ze swojego doświadczenia wtedy ocenia, czy się do niej zastosuje, czy nie. A jakiś taki widzisz
wiodący trend w telemedycynie obecnie? Mm, Taki, który się najmocniej rozwija? Myślę, że taki jeden trudno by było wskazać. E, No, ale powiedzmy dwa, trzy. No w telemedycynie to przede wszystkim jest cały czas rozwój urządzeń do różnych pomiarów. Myślę, że to jest chyba taki duży trend, gdzie mamy te urządzenia tak zwane wearables, które mierzą nam różne parametry. No i jakby tu jest potencjał, tak, bo z tych danych można bardzo dużo wyczytywać, właśnie przewidywać jakieś ryzyko zawału, nie wiem, czy tego typu rzeczy, więc myślę, że to jest chyba taki silny trend. Okej. Czas nam się powoli kończy. Rozmowa jest super ciekawa, ale niestety powoli musimy kończyć, bo się zbliżamy do okrągłej godziny. Chciałem Ci bardzo podziękować za rozmowę. Bardzo dużo się dowiedziałem. Myślę, że nasi widzowie też. Mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze na podcaście. No, dziękuję Maćku jeszcze raz za zaproszenie. Dziękuję Państwu, no i zapraszam do kontaktu, czy to Ciebie Maćku, jeśli będziesz miał jakieś pytania, czy kogoś z widzów, jeśli coś będzie interesować, to można mnie łatwo znaleźć na LinkedInie i zapraszam do kontaktu. A i jeszcze blog, tak? praktycznyml.pl. Tak jest, zapraszam. Pozdrawiam. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia.